Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale wideo. Kategoria tradycyjnych dysków HDD, dysków twardych. To kategoria, która dawno na kanale nie gościła. Były oczywiście wcześniej filmy, jeden z nich Wam tutaj podlinkuję. Mimo rosnącej popularności napędów SSD, w dalszym ciągu HDD mają swoje miejsce na rynku, mają swoją niszę, tak można powiedzieć. Ja w zasadzie już dysków 3,5 cala nie używam, ale uważam, że nadal dosyć praktyczne mogą być dyski 2,5 cala, przynajmniej w moich zastosowaniach, bo oczywiście każdy ma nieco inne preferencje. Dzisiaj kolejny przedstawiciel takich mobilnych, portable, przenośnych dysków 2,5 cala o olbrzymiej pojemności 4 terabajtów. Testowałem już dyski czy 1,5 terabajtowe Samsunga jeszcze, czy 3 terabajtowe Seagate'a, czy 4 terabajtowe WD Westerna. Dzisiaj czas na trzeciego producenta, który pozostał na rynku, czyli Toshibę. Toshiba Canvio Basics to seria taka podstawowa, porównywana do WD Elements, ale może tutaj od razu zaznaczę na wstępie, już troszeczkę uprzedzając fakty, z tego co czytałem, widziałem parametry, testy tego napędu. Jest on o tyle ciekawy, że zapewnia zdecydowanie wyższe prędkości niż konkurencja, jak na dyski oczywiście HDD, bo do SSD, jeżeli chodzi o prędkości, podejścia nie ma, natomiast co do backupu, to tutaj te prędkości są zadziwiająco dobre, zwłaszcza jak na takie maleństwo 2,5 calowe. Słuchajcie, Chip Excellent, nagroda z roku, to może będzie widać, 2019, dokładnie z testu z czerwca. Toshiba Canvio Basic, właśnie ten model dostał taką nagrodę. Sprawdzimy, czy rzeczywiście ten dysk jest tak dobry, jak chip twierdzi. Mamy informacje o technologii oczywiście drag and drop, podłącz, przeciągnij i upuść, plug and play, czyli podłącz i działaj, 2 lata ograniczonej gwarancji. Z informacji praktycznych z boku mamy jeszcze kompatybilność, formatowany do NTFS-u, czyli kompatybilność z Windows 10 8.1. Wymagania to ewentualnie, jeżeli chodzi o macOS, co najmniej 10.13 wersja. Jest kompatybilny z wieloma konfiguracjami. W każdym razie wspiera i Windowsa, i macOSa. USB 3.2 generacji pierwszej, typ A do micro B. Mamy to w 2 językach i mamy informację, że mamy oprócz dysku właśnie kabelek i instrukcję obsługi. Z drugiej strony słuchajcie, kolory, nie, to nie są kolory, to jest informacja o Canvio Basic, Standard, Advanced, Premium i Speciality. Nie wiem, co to miałoby oznaczać. Tutaj po raz kolejny informacja, że bardzo łatwy w użyciu jest ten dysk, można przeciągać i kopiować, przynosić dane, a podłączenie za pomocą plug and play, być może 10 lat temu byłoby to coś wow, no może nie dzisiaj, to powiedziałbym bardziej, że jest to standard. Jeszcze tylnie strona opakowania, drag and drop, plug and play. Mamy to w językach kilku, mamy po polsku również użycie operacji przeciągania i opuszczania, łatwe podłączenie w trybie plug and play. Jeżeli chodzi o kraj produkcyjny, to oczywiście Chiny. Opakowanie ładne, zgrabne i nieduże. Czas, aby go otworzyć. Co otrzymujemy w środku? W środku, słuchajcie, w folii sam dysk. Mamy też kabelek. Kabelek to długości około 50 cm, nie no może tak, około 40-50 cm i słuchajcie, mamy tutaj standard mikro USB, mikro B, przepraszam, to jest mikro B, ten Samsung stosuje, Seagate, Samsung czy WD stosują te same kable, ja nie jestem ich zwolennikiem, wolę już USB typu C, no ale takie kable są po prostu do dysków twardych. Jest to rynkowy standard, nic tutaj nie zmienimy. Nie ma się co dziwić, że Toshiba nie poszła pod prąd i zastosowała ten sam
konektor. Tutaj właśnie go widać, to jest w zasadzie jedyny port w tym dysku. Dysk jest generalnie zrobiony z takiego matowego, słuchajcie, matowego plastiku z logiem Toshiba, ale na plus, że nie będzie się rysował prawdopodobnie. Nie mamy żadnych tutaj dodatkowych portów. Tabliczka znajomowa Toshiba Portable Storage. Jeżeli chodzi o kraj produkcji, tak jak już mówiłem, to Chiny. Jeżeli chodzi o pojemność 4 TB, 5 V i 1 A, co oznacza pobór do 5 W. No, tych talerzy dysków jest tutaj zapewne sporo, więc niestety ten pobór nie może być mały, chociaż tak naprawdę większość dysków SSD, tych szybszych, pojemniejszych też pobiera w szczycie niewiele mniej, bo około 4 czy 5 nawet W. Strona internetowa Toshiba www.toshibastorage.com, nazwa modelu i data produkcji kwiecień 2022. Ja dysk otrzymałem w okolicach sierpnia 2020 roku, czyli około 4 miesiące po dacie produkcji, być może nawet 3 tak naprawdę, bo nie wiemy, w którym tygodniu był wyprodukowany ten napęd i jak widać długo w magazynie nie leżał. W tej chwili wiadomo, że jeżeli chodzi o technologię, to wiele produktów schodzi po prostu na pniu, no może poza kartami graficznymi aktualnie, ale wcześniej te karty też były bardzo chodliwym towarem. Dobrze, słuchajcie, to mamy sam napęd. Czas sprawdzić, jak się sprawuje. Podłączamy kabelek i czas na testy praktyczne, a ja do Was wrócę zaraz po nich, abyśmy podsumowali cały test tego dysku. Oczywiście mamy krótką instrukcję obsługi, wspólną dla modeli N300, X300, P300, L200, więc jest to taka ogólna instrukcja obsługi. Toshiba Canvio Basic, świetny model do backupu, 4 TB, duża pojemność, 2,5 cala, małe rozmiary. Nawet w 2022 roku takie dyski, takie urządzenia mają swoje miejsce na rynku. Oczywiście na co dzień używamy SSD-ki, one zdobywają coraz większą część tortu, jeżeli chodzi o napędy, jeżeli chodzi o pamięci. Natomiast w dalszym ciągu dyski twarde są nie do pobicia, jeżeli chodzi o stosunek pojemności do ceny, szczególnie jeżeli potrzebujemy zbackupować dużą ilość danych. Zadziwiająco dobre są prędkości jak na dysk HDD, bo znacząco przekraczają przeciętne prędkości, które oferują dyski HDD przenośne. To oznacza, że te dyski 2,5 calowe nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Mocno trzymam kciuki za to, żeby producenci podnieśli jeszcze bardziej prędkości transfery danych, bo to może tylko dla nas, użytkowników, przynieść same korzyści. Napiszcie w komentarzach, czy używacie jeszcze do backupu dysków HDD, czy całkowicie przestawiliście się na napędy SSD. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę, udostępnianie materiału, aby niósł się po sieci. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował jeszcze kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Zapraszam również do oglądania innych materiałów na kanale. Hej, hej, do kolejnego wideo.